dobry Państwu, kłaniamy się nisko i może tym razem pokójmy się razem naprawdę, bo to już nasze ostatnie spotkanie rozmów, które wierzę, że zbliżały nas do siebie w rozumieniu siebie, świata, prawa, teologii, społeczeństwa. Także pan profesor Michał Królikowski, prawnik. Dzień dobry. I Agata Rujner, teolog. Zacznę zdaniem papieża Franciszka. Zaskakujące. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach. I pomyślałam, że to zdanie chcę wybrać na nasze ostatnie spotkanie, bo wiele mówiliśmy o słowach, trochę dotykaliśmy czynów. I ja już nie będę pytać, co my możemy zrobić, ale chciałam zapytać o taką jednoznaczność w naszych postawach, w naszych poglądach, w naszej tożsamości. Zanim poważnie do tego się odniosę, to mam pytanie. A dlaczego pierwsze wypowiedzi papieża Franciszka dotyczyły ochrony sikorek, a nie tego, co definiuje jako wartość niezbywalna życia i zadania katolika związane z ochroną życia? Przecież czekaliśmy chyba rok na pierwszą wypowiedź dotyczącą eutanazji i aborcji. Tutaj nie wiem, czy aż tak, bo papież Franciszek mówi o życiu i chroni to życie, czasami w nieoczywisty sposób, czyli nie mówiąc tego wprost, ale tak naprawdę dochodząc do tego sedna. Dla mnie to było bardzo, bardzo ważne, bo ja pamiętam po dwóch pontyfikatach bardzo skoncentrowanych na kwestii ochrony życia, na właśnie moralności zasad, pamiętam to oczekiwanie u papieża Franciszka, żeby on w końcu na ten temat powiedział. I pamiętam pierwsze jego wystąpienie, to było takie wystąpienie w biegu, gdzie wszedł i zaczął tak coś mówić nieskładnie o tym. To pierwsza jakaś taka wypowiedź była. Ale programowe wypowiedzi były o ekologii, o sikorkach. Ale w Laudato Si jest mowa o aborcji i to papież Franciszek jest tym, który ma to swoje takie ukute porównanie, że jeśli kobieta dokonuje aborcji, to właściwie jest to tak, jakby wynajęła płatnego zabójcę. No właśnie. I to jest takie bardzo mocne, i znów wrócę, jednoznaczne stwierdzenie. Tu nie ma takiego zastanawiania się może, nie może, tylko papież jest bardzo kategoryczny. I wydaje mi się, że ta jednoznaczność jest czymś, co powinno też wybrzmieć. Wybrzmieć w tym, co jest jakimś finałem naszej rozmowy. Nie ma wątpliwości i tu nie musimy się przekonywać, że łączy nas głębokie przekonanie co do wiary w Pana Jezusa i w całą konsekwencję, która z tego jest, a mianowicie także przekonanie o tym, że jedynym moralnym, dobrym wyborem jest ochrona życia każdego. A cierpienie, które czasem z tym życiem wiąże się, bo do końca życia będzie mieli niepełnosprawne dziecko, albo dziecko, które umiera w łonie, albo embriony, które będą zamrożone, to jest cierpienie, na które my nie mamy rozwiązania. To jest cierpienie, na które odpowiedź znajdziemy tylko i wyłącznie w perspektywie eschatologicznej. Hasła lewackie są prostsze. Przecież. A te katolickie trudne. Życie to szczęście, in vitro to szczęście. Tak powiedzą lewacy. A my powiemy, życie to dar od Pana Boga, który powstaje w akcie prokreacji naśladującym trójosobową istotę Stwórcy i dlatego in vitro jest naruszeniem naszego powołania. Jakoś nie umiem tego łatwiej powiedzieć, żeby było równie chwytliwe. Ta nasza jednoznaczność moralna nie da się wyrazić w sposób łatwy komunikacyjny. Trudno jest przekonywać do haseł prawicowych. Trudno je tak łatwo sprzedawać jak hasła lewicowe. Jednoznaczność lewicowa jest prostsza do ekspansji, jest prostsza do zakomunikowania. Dlaczego? Dlatego, że ta perspektywa miłości, która jest najdalej idącym przewodnikiem w aksjologii chrześcijańskiej, zawsze na samym końcu zaprowadzi nas do
przykładowej tej matki, która drży z lęku o to, czy to dziecko utrzyma, bo zostawił ją facet, czy to dziecko przeżyje, bo to jest jej 6. ciąża i jest po iluś tam cesarskich cięciach. Czy badania embriopatologiczne nie mówią, że ona będzie miała po prostu niepełnosprawne dziecko, które będzie do końca życia musiała przewijać. I nakaże nam spojrzeć w te oczy i odpowiedzieć na pytanie, jak te jej rany zaopatrzyć. Ze świadomością, że my nie potrafimy tego zrobić. Że my nie przyniesiemy ukojenia, które zaspokoi te jej lęki i daje siłę na całe życie. Że jest tylko jeden, który to może i którego my w tej pracy nie wyręczymy. Możemy pozwolić, żeby działał przez nasze ręce, ale nie zagospodarujemy tej pustki, tego lęku w całości. Nie damy takiego pocieszenia. Nie będziemy całe życie. A to powoduje, że nie możemy tej kobiecie zaoferować zdania: nie wolno ci dokonać aborcji. Bo nie. Tylko ta jednoznaczność musi wyrazić się w postawie i myślę, że tu akurat papież Franciszek także robi to przesunięcie w tej postawie bycia z tą osobą, w tym towarzyszeniu, które nie niuansuje zasad moralnych, ale które widzi dalej i jest skoncentrowany, zorientowany na dobru także tej osoby. Nie wiem tego lepiej uchwycić, ale jestem przekonany, że moralność zasad jest w jakimś mierze nieludzka. Że jak się próbuje, Tomek Terlikowski tak to powiedział, żyć w przekonaniu, że trzeba rzucać kamieniami zasad w człowieka i w ten sposób upominać się o dobro, to popełnia się błąd. I to błąd głęboko niechrześcijański. Tak, i to jest też coś, co jest absolutnie niezgodne z teologią moralną i z duchem tej teologii. Jan Paweł II, już wspominany nieraz, w Veritatis Splendor, w tej encyklice, mówi o tym, że przykazania, że dekalog to jest ten najniższy pułap w moralności. A my mamy coś znacznie więcej. I zresztą to on wziął na rozważania całej moralności nie przykazania, nie nawet kazanie na górze, tylko wziął rozmowę Jezusa z bogatym młodzieńcem, który to bogaty młodzieniec odchodzi od Jezusa, usłyszawszy, że ma iść, sprzedać wszystko, co ma, rozdać ubogim, a potem iść za Jezusem. I to nam pokazuje pewną intuicję, też myślę taką w Kościele, że będą osoby, które odejdą, ale jeżeli ja decyduję się zostać, to mam robić to, co robił Jezus. A Jezus przede wszystkim szedł i kochał. Przede wszystkim Leczył oddawał rany. siebie. Leczył Przede rany, to wszystkim tak. leczył rany. Tak. Był. I skoro On jest tym, który jest, to znaczy, że był obecny, bo był Bogiem. I oczywiście my nie będziemy Bogiem nigdy, ale naśladując Go, to co ja mogę dać drugiemu, to jest mój czas, moja obecność, czasami moje milczenie, moje powiedzenie: ja przewinę teraz, a ty idź na spacer. I sensowne zaangażowanie. I sensowne zaangażowanie, które nie polega na ciskaniu kamieniami zasad. Na poszukiwaniu rozwiązań, które rzeczywiście prowadzą do dobra wielowymiarowego. Co więcej, też powiedzmy sobie tak, ja niejednokrotnie spotkałem się z takim już zarzutem, że każda próba bardziej zniuansowanego opowiedzenia tej rzeczywistości rodzi taki zarzut, że ponoszę odpowiedzialność za to, że dzieci zostały zabite, bo nie było wcześniej tego zakazu. Nie? Ale myślę sobie, że jest w tym głębokie zafałszowanie rzeczywistości, o której rozmawiamy. Przecież została nam złożona w ręce odpowiedzialność za nasze czyny. W świecie i w Kościele, w którym mamy dogmaty, ale mamy też przekonanie, że Pan Bóg prowadzi nas różnymi drogami do zbawienia naszego i innych. W tym, jak różnimy się w sposobie i uzupełniamy, w sposobie podchodzenia do kwestii ochrony życia, jak jednoznaczność aktywistów wyrażona w hasłach i taka profesjonalna roztropność
która będzie bardziej widoczna u mnie ze względu na to, na czym się znam. Jak to się uzupełnia, jak to interferuje, to nie jest zdrada. To jest katolickość. To jest powszechność. To jest powszechność. Jakby cel jest jasny, intencje są jasne, ale ja nie mogę odrzucić swojej kompetencji, która mówi, to nie przyniesie dobra. Albo kompetencji, która mówi, tę chorobę leczy się tak, a nie tak, jak wam się wydaje w wujku Google jest napisane. I jedyne, o co proszę, to to, żeby ktoś zaufał i posłuchał. Bo to, co mówię, nie jest fanaberią. To nie są jakieś rzeczy, które powstały w wyniku jednego namysłu w jednej nocy. To jest ogląd ponad dekadę pracy merytorycznej, więcej, prawie 15 lat nad tym zagadnieniem i uczenia się tego od ludzi, których traktuję jako swoich największych nauczycieli. Zarówno w życiu publicznym, jak i w prawie. I wydaje mi się, że ta jednoznaczność nie wyklucza tego, że możemy poszukiwać rozwiązań nie maksymalnych. To nie jest zaprzeczeniem tej jednoznaczności. To może lekiem na tę całą sytuację będzie to, albo mogłoby być to, gdybyśmy po każdej ze stron i my w katolickiej stronie też podzielonej i osoby, które są zupełnie nie z tej strony myślenia o wartościach, zechcieli przestać siebie nawzajem osądzać. Że jeżeli ja przestanę oceniać te osoby, które wykrzykują hasła przeciwko życiu, ale przestanę też oceniać te osoby, które są bardzo skrajne w swojej postawie za życiem, wręcz tak skrajne, że wydaje się, że nie widzą cierpienia i zniuansowania tych sytuacji, to wreszcie będziemy mogli usiąść i poszukać tego, o co mi cały czas chodzi, czyli poszukać tego obiektywnego dobra, tego, które nas połączy, bo ja wierzę w to głęboko i nie wycofam się z tego, że Bóg nas może połączyć, bo On w nas wszystkich zostawił cząstkę siebie. I ja, patrząc na drugiego, mogę odkrywać Boga. Mogę odkrywać niebo. Nie tak jak Sartre mówił, że drugi jest piekłem. Że drugi może być dla mnie niebem i ja chcę tak żyć, patrząc na wszystkich moich braci po każdej ze stron. Nawet jeśli się z nimi absolutnie nie zgadzam. Po obronie doktoratu zostałem zatrudniony w zaskakujący dla mnie sposób w katedrze prawa karnego porównawczego na Uniwersytecie Warszawskim. Tą katedrą przez lata kierowała pani profesor Elnora Zielińska. Jedna z najwybitniejszych polskich karnistek, prawniczek zaangażowanych w ruchy proaborcyjne. Obecnie kierownikiem katedry jest jej wychowanka, pani profesor Barbara Namysłowska-Gabrysiak, jedna z osób bardzo mocno zaangażowanych w ruchy walki z przemocą wobec kobiet. I na pewno do tego środowiska nie pasowałem, ale było coś ujmującego i coś niezwykle antydyskryminacyjnego w tej decyzji szefowej, która mnie przyjęła i która, mając świadomość naszej odmienności, potrafiła do mnie powiedzieć: Pani Michale, jak to jest, że Pan jest taki wrażliwy, a nie jest Pan wrażliwy na cierpienie kobiet? A ja jej odpowiadałem: Pani profesor, ta wrażliwość na cierpienie tych kobiet nie potrafi mi przysłonić wrażliwości na to dziecko. Myślę, że tylko tu się różnimy. Ale ja też po wielu latach doszedłem do wniosku, że próba, i też jej to powiedziałem, że próba definiowania przemocy wobec kobiet i tego sporu wokół konwencji stambulskiej czy konwencji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który Kościół, ja również, próbowałem zdefiniować, że to jest taka sama przemoc, nie? Wobec człowieka, naruszenie godności, że to jest niewystarczające, że jest coś unikalnego w tej przemocy wobec kobiet. I ich pogląd, pokazujący na pewien stereotyp, konwenans, w którym on się pojawia, świadomość, że Kościół potrafi do takiej namawiać do pasyjności, która akceptuje przemoc domową. Nie wcelowo,
nieświadomie, ale potrafi to Niektórzy przedstawiciele Kościoła. to oczywiście, To jest takie... to może inaczej, że tu statystyka jest przymiotem mądrości, że zdarza się w Kościele, że pewne duszpasterstwo pasyjne, spowiedź, może u osób mierzących się z tym problemem bycia ofiarą przemocy w domu, może pokazywać krzyż jako program znoszenia tego cierpienia, jako zasadną postawę chrześcijańską czy katolicką, nie? Że to przekonanie, że Kościół może wspierać strukturę przemocy ze względu na płeć w zdrowej rodzinie, nie jest wcale tak całkowicie absurdalne. I to jest moim zdaniem to, o czym pani redaktor mówi. To jest rzecz, o której powinniśmy rozmawiać i szukać rozwiązania. Parę lat temu, kiedy dyskutowano, czy Kościół powinien zaangażować się w wypowiedzenie konwencji stambulskiej, poproszono mnie o ekspertyzę. Napisałem, że nie, mimo że byłem gorącym przeciwnikiem jej ratyfikowania. Że nie, dlatego że zadanie jest dzisiaj inne. Dzisiaj zadaniem jest przewartościowanie tego, jak rozmawiamy z kobietami o przemocy, która ich spotyka, bo je spotyka. I o tym trzeba rozmawiać. To jest zadanie Kościoła. A nie działanie, które ma na celu wypowiedzenie konwencji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tak może obrazowo, ale odpowiadam na to zagadnienie. Naszym zadaniem jest dzisiaj wejście w dalece bardziej zaawansowany dialog wokół rzeczy, co do wartości, których jesteśmy w stanie się porozumieć, wiedząc, że się nie porozumiemy co do rozwiązania. Ale przyszedł czas wydobywania programu ochrony życia człowieka w dialogu prowadzonym niżej niż na kategorii zasad, niż na kategorii norm, ale na kategoriach współodczuwania. I ja to bardzo rozumiem jako pewną pracę u podstaw, jako moje konkretne działanie Agaty obywatela, Agaty kobiety, Agaty teologa, Agaty siostry przyjaciółki itd. Bo mam takie wrażenie, że dzisiaj często działamy takimi zrywami i to było widać po wyroku Trybunału, że odezwały się dwa wielkie głosy i dwie wielkie fale. Tam było mnóstwo energii i ta energia potem odchodzi. Jesteśmy 2 lata po tej sytuacji. Coś się tli, coś się dzieje, a jeśli I czeka na będzie... przesilanie. Bardzo, czeka na bardzo przesilanie. możliwe, że czekamy na jakiś kolejny wybuch i punkt zapalny. A jeśli by taka Agata, i przepraszam, że sobie pozwolę, ale taki pan profesor w swoim domu, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu po prostu był, działał i żył, Pokój pożegnaj muszę zrobić w szpitalu. to przynosi największe efekty i to jest życie. Nie nasze rozmowy wirtualne, nie nasze komentarze, nie nasze kłótnie przy stole nawet, bo one się muszą potem gdzieś przenieść na życie, na konkret. Mi zdjęcia z tych czarnych marszy, na te zdjęcia z czarnych marszy, które były wstrząsające dla mnie i pokazujące, jak radykalna reakcja była na to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, nakładają mi się zdjęcia zupełnie inne. A mianowicie, o ile dobrze pamiętam, był to rok 81 lub 2. I są to zdjęcia z masowych marszy kobiet w Łodzi, z dziećmi w wózkach. Kobiet, które wyszły na ulicę, prosząc o chleb i pracę dla siebie i chleb dla swoich dzieci. Tak myślałem sobie o tym, która troska jest piękniejsza. Chyba jasne, która. Mamy komfort dzisiaj domagania się o rzeczy inne. Nie? Komfort z wygody, z innego sposobu myślenia o tym, co nam zagraża. Jest naszym zadaniem pokazywanie, że powinniśmy upominać się o rzeczy lepsze, ale sposób namawiania do tego musi być wypracowany na nowo. On idzie w czynach, on idzie w trosce, w byciu razem. Nie idzie przez dogmatyzm, przez domaganie się przestrzegania zasad i norm,
płaszczyźnie nie abstrakcyjnej. idzie przez moralizm. Nie idzie przez moralizm. to jest Jestem bardzo co do tego ważne. przekonany. Bardzo dziękuję za te spotkania Ja dziękuję. ubogacające Dla mnie. i życzę sobie, Państwu i Panu Profesorowi, żebyśmy chcieli ten chleb, który już mamy, dawać innym. I żebyśmy chcieli być jak chleb i tak się dzielić ze wszystkimi, nie patrząc na to, kto jest kim. Dziękujemy.